A! Uspokój się, Dwan, a może uratujesz swoje nędzne życie. Masz tupet. Nie wiesz, kto za mną stoi. Jeśli mnie zabijesz, ty też umrzesz. Ale nie od razu. Czy my czasem nie mamy tych samych protektorów? Jesteś człowiekiem, z którym miałam się spotkać? Któż pokona jaszczura snów? Wy ludzie i wasze śmieszne podchody. Jak to szło? Mieczem na niego muflon bitów. To ty. Co masz mi przekazać? Przybysz z innego świata jest w okolicach Wyzimy. Spuść parę bestii, treserze, i znajdź go. I pamiętaj, Maciek... Jak śmiesz nazywać tak mistrza? Lepiej zamilcz. Nie podnoś na mnie głosu, człowieczku! Jestem Isfloran, wolna elfka i zrobię to, na co mam ochotę. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Za to tobie, Maciek, przypomina, że władający imaginacją ma być dostarczony żywy. Po co tu właściwie przyszliśmy? Po fortunę, o jakiej nie śniłeś. Podoba mi się. Poszedłeś na wyprawę po wielki skarb z małą skórzaną torbą? I po co ci jesteśmy potrzebni my dwaj? Istnieją rzeczy warte więcej niż złoto. Jaskinia pod murami Wyzimy to nietypowe miejsce. Wytworzył się tam osobliwy mikroklimat sprzyjający rozwojowi rzadkich i unikatowych roślin oraz zwierząt. Jest kilka przyczyn tego zjawiska. Po pierwsze, Wyzima została zbudowana na fundamentach starszego, elfiego miasta. A wszyscy wiedzą, że wiele spośród dzieł tej starożytnej rasy było przesiąkniętych pradawną magią. Po drugie, jaskinia ta jest usytuowana w bliskim sąsiedztwie miejskich kanałów, w których nawet najwytrzymalsze stworzenia nie przeżywają długo. Pozostaje jeszcze kwestia legendy o szalonym gnomim wynalazcy, ale nie uchodzi jej tu przytaczać. Dzięki za ostrzeżenie. Co jest? Jest! Kokacydium! Wygląda niewinnie, a jednak mam złe przeczucia. Młode osobniki, to jest młodsze niż 50 lat, i nie potrafią się bronić. Kokacydium to bardzo rzadka i bardzo wolno rozwijająca się odmiana echinopsa. Ostatnią dorosłą sztukę z tej okolicy zabił wiedźmin, Geralt z Rivii. Mieszkała na bagnach i miała jakieś 110 lat. Czy ty powiedziałeś echinopsa? Dokładnie tak. Warto też nadmienić, że kokacydium jest o wiele groźniejsze, ale nie ma się czego obawiać. Ten osobnik ma jakieś 15 lat i jest tutaj dlatego, że ktoś został tu zabity, w tym polu magicznym. Szkoda, że musiałem zabić ostatni żywy okaz w tej okolicy. Wcale nie ostatni! O, interesujące. Ten śluz musiał być bardzo łatwopalny. Szkoda, właśnie na nim mi zależało. Można go znaleźć tylko na młodych kokacydiach, a te są o wiele rzadsze niż dorosłe. Naprawdę, wielka szkoda. Znalazłem O! Gdzie go zaniesiemy? Do młyna. Mam tam wystarczającą ilość medykamentów. Poza tym znam świetną recepturę. Mimo wszystko będzie wymagał kuracji. Zajmie mi to trochę czasu. Moje plany będą musiały poczekać.
Bo nie... Struflojesz? Bierz go! Otwieraj! Bo nie... Struflojesz? Masz. A tak właściwie po co ci to? Zamierzasz stworzyć jakiś wywaj z sajnych oczu, żeby wybudzić Aspeja? Nie. Ty zrobisz nam z tego obiad, a ja rzucę na Aspera ostatnie zaklęcie. Ale dajesz Bazin, myślę, że w Edwarda. Dobra, Bukaj. Mamy mieszane uczucia co do twojej awantury. Obydwoje ryzykowaliśmy dla ciebie życie. To chyba wystarczający dowód naszej lojalności. Inna sprawa, że do tej pory nie widzieliśmy żadnej złotej monety. To, że do tej pory byłeś samowystarczalny i sobie tu wegetowałeś, nie znaczy, że dwóch najemników będzie nadstawiać dla ciebie karku za darmo. Nawet jeśli możesz ich nazwać przyjaciółmi. Naprawdę uważacie mnie za przyjaciela? No, poniekąd. Raczej za bliskiego kolegę. W końcu uratowaliśmy ci życie. Co prawda ty nam też, ale... Co ty mnie tu zagadujesz? Miałeś ułożyć kawę na ławę, a ty co? Dobrze, skoro mamy już jakieś więzy emocjonalne... Ej! Bez takich! Dobrze, i już mówię, co zamierzam i zamierzałem. Słuchamy. Jednym z moich głównych celów jest zdobycie jak największej władzy. Nie ze zwykłej żądzy bycia potężnym, ale dla o wiele wyższych pobudek. To już inna historia. Mój pierwotny plan polegał na wkupieniu się w łaski króla Foltesta. Chciałem przyrządzić dla niego specjalny eliksir, dający nawet zwykłemu chłopowi nadludzką siłę i władzę nad magią. Oczywiście chwilowo. Stałbym się wtedy prawą ręką króla. Dlaczego mówisz w czasie przeszłym? Bo potrzebowałem do tego śluzu młodego kokacydium. Po prezentacji namówiłbym Foltesta do założenia uprawy tej rośliny, by móc produkować eliksir na wielką skalę. Nieważne, co zamierzałem zrobić dalej. Ten plan nie wypalił, a ja stoję w martwym punkcie. Jeśli chodzi o złoto, wiem, gdzie znajdują się zaginione skarby i ukryte złoża. Ale żeby zrobić z tych informacji pożytek, trzeba dysponować jakimiś wpływami. Nam ich na razie brak. Chcesz, by usłyszał o tobie świat? No niestety, nie mam pojęcia, jak mógłbyś wspiąć się na wyżyny drabiny społecznej. No... Wiesz... Głupio mi o tym mówić. Wyglądasz na zdesperowanego. Jest taka historia... No nie, tylko nie to. Daj mu dokończyć. To stara legenda. Mało kto ją już pamięta. Opowiada o tym, że istniało kiedyś pewne zgromadzenie potężnych istot. Ludzi i nieludzi. Łączyli magię z techniką i alchemią. Byli bardzo niebezpieczni. Przypominali trochę ciebie, mózgu. Podobno połowa dzisiaj znanych urządzeń i inkantacji została stworzona po raz pierwszy właśnie przez nich. Po co mi to mówisz? Poczekaj, zaraz do tego dojdę.
Eksperymentowali z materią. Ponoć udało im się uzyskać z bardzo małych cząsteczek bardzo dużo energii. To otworzyło przed nimi ogromne możliwości. Stworzyli w ten sposób 5 elementów. Były to przedmioty, których posiadaczami mogli być tylko ci, którzy dzierżyli władzę w bractwie. Mów dalej. Co to były za przedmioty? Już tłumaczę. 4 pierwsze przedmioty symbolizują kolejno magię, alchemię oraz jeszcze 2 zagadnienia, których nie rozumiem. Chyba jakieś bity i iluminacje? Bity i imaginacje? O, właśnie tak. A 5. element? On dawał władzę nad techniką. To niezbyt jasna część legendy, ale było tam wyraźnie powiedziane, że ostatni element obdarza właściciela władzą nad techniką. Jak to obdarza władzą? To dosłowny cytat z legendy. 4 artefakty to symbole, w których ukryta jest część wiedzy z danej dziedziny. 5 daje władzę nad techniką. Mogliby ukryć tu głowicę. Co? Nie, nic. Zamyśliłem się. Legenda mówi o czymś jeszcze? O położeniu elementów? Chwila. 4 przedmioty były w posiadaniu mistrzów bractwa. Ono jednak upadło, zdradził je mistrz tych całych bitów. Ukradł element magii, ale nie zdążył zdobyć 2 pozostałych. Mistrzowie iluminacji i alchemii ukryli swoje artefakty. A 5. co z nim? Według legendy 5 element jest wciąż w tym samym miejscu, ale ujawni się tylko temu, kto posiada pozostałe 4. To było zabezpieczenie bractwa, gdyby ich demokracja nie działała poprawnie w wypadku zagrożenia. Mogli wybrać jednego przywódcę. Jak na ironię, to ich zgubiło. Jak to? Mistrz bitów zdradził swoje bractwo, bo chciał być jedynym panem nauki. Niektórzy mówią, że mistrz bitów założył zakon szpitalników pod wezwaniem proroka Lebiody. Podobno ich mistrzowie do dziś przekazują sobie element bitów, a element magii przechowują nieznani członkowie zakonu. No daj spokój. Zakon szpitalników. Tak nazywał się zakon kapustynów do czasu, gdy 10 lat temu władzę przejął ten cały von Spiegeleier. Każdy wie, że wtedy szpitalnicy stali się banitami, ponieważ zaczęli wyznawać kult górskiego boga. Kapustyni to banda szaleńców, a nie strażnicy starożytnych artefaktów. Bukaj, chyba nie wierzysz w te bajki. Nie wierzę, ale potrafię to sobie wyobrazić. Ha 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 ha.